Witajcie widzowie. Jestem w Łodzi. Łódź fabryczna. A dlaczego tutaj się znalazłem? Powiem wam, że wymyśliłem sobie taki, można powiedzieć, challenge, że przyjechałem właśnie do Łodzi z plecakiem. Wszystko do przeżycia mam właśnie w tym plecaku. Moim zadaniem jest znaleźć sobie rower do 200 zł i wrócić nim do domu. Także do mojego miejsca zamieszkania jest to Nowe Miasto Lubawskie, czyli w linii prostej idealnie z Łodzi do Nowego Miasta jest 180 km, ale tam pewnie po tych zygzakach czeka mnie jakieś 200 km. Także cały ostatni tydzień poświęciłem na poszukiwaniach jakiegoś tam taniego roweru i można powiedzieć, że znalazłem parę okazów, choć za wiele tego nie było. Ogólnie pomysł był taki, żeby znaleźć rower za 150 zł, ale dosłownie wybór był mizerny. No i pozostałem właśnie musiałem podnieść poprzeczkę na 200 i dlatego teraz czekam do godziny 15 na pana, który może mi ten rower pokazać. Mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Że muszę zaufać jakiś tam losowym ludziom z internetu. No i miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Jak już będę miał rower, to już będę zadowolony. Mam fajny rower. Stalówkę Autora. Takie MTB na 26-calowych kołach, ale pani nie odbiera telefonu. Dobra, do następnego pana mam 5 km. Chyba użyję hulajnogę elektryczną na wynajem. Okazuje się, że ja mam Bolta. Przejść i znaleźć sobie hulajnogę. Gdzie jesteś, hulajnogo? Mapa mi pokazuje gdzieś tutaj, ale nic nie widzę. Ta Łódź to jeden wielki plac budowy. Dobra, jak to się robi? Bo jestem tylko prostym chłopem z Mazur. Skanuj. Skanujemy QR. Rozpocznij przejazd. O. Teoretycznie mogę jechać. KFC, ale chyba Subwaya zjemy wszyscy w KFC. 3 km do celu. O, się przejdę z buta. Także tak prawdę mówiąc, to mi został ostatni pan. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to teoretycznie nie mam roweru. Teoretycznie jesteśmy zgadani na 15. Jest chwila po 14. Jak mnie zapytają, za jakim klubem jestem, to co lepiej powiedzieć? ŁKS czy Widzew?
wolę się nie dowiadywać. Waganta ktoś wstawił za 150 zł. Ale takiego mocno retro. Jak się go widać. No ale dobra, ja idę do mojej ostatniej nadziei. Jak się nie uda, no to wtedy będę kombinował dalej. Prosimy spróbować później. Sorry, the number you are calling does not answer. Please try again later. Dobra, piszę SMS. Może myśli, że to fotowoltaika. Kurde. Powiem wam, że jak się ten rower nie uda, to mogę się pakować do domu, ale do pociągu. O! Dzień dobry, witam. A jest pan... no to ja pisaliśmy na OLX odnośnie tamtego roweru, nie? No. Nie, dobrze, no wiadomo, nie? No ja tak samo. Wie pan co, bo ja już jestem w Łodzi, jestem nawet niedaleko pana i jeżeli pan jest w domu, to bym mógł podejść, zobaczyć ten rower. No dobra, no tak jak się umawialiśmy, ja daję panu te 200 zł, ja tam nie dyskutuję, nie dętkę sobie potrafię wymienić, nie? Dzień dobry, ja po rower. Proszę. Dobra, wchodzę. Do odkręcenia koła jest potrzebna 13. Ten rower ma potencjał, bo ma koła 28 cali, czyli jest dosyć przyszłościowy. Ta rama w ogóle całkiem fajna. Stalowa rama w takim właśnie ciekawym malowaniu, jak to w 90 latach malowali. Takie nakrapiane, takie czarna rama nakrapiana takim bordo, albo na odwrót. Widzę, czemu się dętka zrobiła. Nyple wystają. Dobrze, mam izolkę. Podejrzewam, że założyłbym nową dętkę i dalej by było to samo. Te koło to samemu trzeba wycentrować. Siema, sprawę mam. Jako? Widzę, że masz imbusy. Chciałbym Imbusy? podciągnąć trochę hamulec z przodu. Masz może imbusa małego? Czy coś takiego? Wiesz co? Tu sobie ktoś znajdź. Coś ci się zepsuło? Znaczy dętkę miałem, nie? I tam ogólnie. O. Ale już jest pod kontrolą. Potrzebujesz pomocy?
Nie, garnę. Już na finiszu. Daj szerokości. Wzajemnie. Kierownica jeszcze trochę przekoszona była. Dobra. Chwyt na telefon. Już zaczyna się robić jakby luksusowo. Jeszcze cantilever się tu zaciska, coś za mocno. Dobra, może po prostu mu popuścimy na razie. Skubany nie odbija. Odbija i nie trze. Jest. Torba bikepackingowa, gdzie po prostu plecak położony. No, tu po prostu dookoła. Zrobiłem dosłownie metr. Co tu się dzieje w tych przerzutkach? Dobra, bo z przodu nie jest indeksowana. Zawracam się. Stwierdziłem, że jadę jeszcze do rowerowego po spinkę do łańcucha, bo się zorientowałem, że mam tylko do napędów, raczej do łańcuchów, tych wąskich. No właśnie, także muszę sobie spinkę załatwić, bo jak mi pęknie łańcuch, to będzie kaplica. Gdzieś po prawej ma być rowerowy, ale gdzie? O, widzę. Trochę głupia sytuacja. Nie miałem ze sobą kasy, a pan miał wyłączony ten terminal, bo ogólnie to go w pracy nie było, ale sobie tam po godzinach jeszcze naprawiał rowery. No i podarował mi spinki, także polecam Allegrowicza. A jeszcze powiedziałem panu, że jadę na Mazury, bo myślał, że tu się kręcę po Łodzi. Życzył mi powodzenia, spojrzał tak pobłażliwie na ten rower i mówi: do powodzenia. Mam nadzieję, że dojadę. Wytyczyłem komutem trasę powrotną do domu, wyszło 230 km. Za 170 metrów skręć w lewo i kontynuuj wzdłuż droga rowerowa. Następnie trzymaj się lewej strony. Coś na mało napompowałem i trochę dobija. Nie wiem, chyba ten hamulec od razu zrobię, mnie tak wkurza. Nie szuga, ale przerzutki to jest dramat. Pierwsza sekcja techniczna.
spory ruch na tej ścieżce, no ale się nie dziwię, bo obok jest asfalt z dużą ilością samochodów. A tu jest idealnie. No niestety to musiało się tak skończyć prędzej czy później. Teraz następna misja. Muszę znaleźć sklep spożywczy, bo w sumie od ostatniej kanapki nic nie jadłem. Jestem już mega głodny. Skręć w prawo. Leona Godlewskiego. Jakiś niebieski szlak rowerowy. Trzymaj się tej drogi przez 1,7 km. Dobrze, będę się trzymał. Nie mam żadnych w ogóle przekąsek. Takie małe niedopatrzenie z mojej strony. No, mam tylko wodę w bidonie i nic więcej. Jeszcze nie wyjechałem z Łodzi. A już 10 km dochodzi. Średnia 15 na godzinę. W sumie to wprowadziłem Was w błąd. Byłem na wysokości Zgierza. Czyli już oficjalnie wyjechałem z Łodzi. Yeah. Nawet wychodzi na to, że koła ma wycentrowane. Ale kierownica mi się trochę przekrzywiła. Nie wiem, czy coś jest tam nie tak. Bo dowaliłem dosyć mocno tą kierownicę, nie wiem czemu. Dobra, pomyślimy później. Jedziemy. No, smaruję łańcuch może. O! Trzymaj się lewej strony. Hamulce mam trochę słabe. Prawo. O Jezu, źle pojechałem. No, troszkę ciszy jest. To ten łańcuch chciał być posmarowany po prostu. To wydawał się nasmarowany. Chyba widzę sklep. Tak w ogóle to ciągle się mylę, bo hamulce są zamienione, tył z przodem, manetki. Może to jest nawet angielski rower, kto wie, ale wieje. Ale kierownica jest po dobrej stronie, to chyba polski. Strasznie coś mi tu piszczy, że potraktujemy go łańcuch jest taki luźny, że on w ogóle przeleciał przez niego ten smar. Że trochę niepotrzebnie, bo będzie łapało to piach, ale wkurza mnie to piszczenie. Kurde, poprowadziło mnie jakąś chamską krajówką chyba. A może i nie.
Ale jakiś duży ruch tu jest straszny. Tym bardziej jak cię mija tir z naczepą, jak to było przed włączeniem kamery. O, albo tu gościu na lusterko. Droga trzeciej kategorii dla rowerzystów. Siodełko trochę podwyższam, bo trochę przy nisko było, ale okazało się, że sztyca jest, nie wiem ile to jest, 25 cm. Bardzo króciutka. W końcu nie ma samochodów. Kieruję się w stronę miejscowości Piątek, a finalnie w stronę Płocka. A potem do domu. A na razie 30 km mam. I jest 10 po 6, po 18. W końcu jakaś boczna droga. Na asfalt trochę męczył z tymi samochodami. Tu chyba będzie przyjemniej. A w miejscowości Piątek jest geometryczny. A jest po prostu środek Polski. Tam jest w sumie taki znak fajny, który to właśnie oznacza. Ale okazuje się, że ja tą miejscowość ominę tak jakby od strony wschodniej. I taka oto przygoda. Rower za 200 zł. Start z Łodzi. Nawet specjalnie za wiele sakw nie mam. Z tyłu jest plecak. A tutaj te wszystkie sakwy, no to ja sam uszyłem. Tak więc taki setup bikepackingowy. Po prostu bajka. Właśnie Piątek. W Piątek. Godzina 19 dochodzi. Tak się zastanawiam do kiedy będę jechał. Czy do 100, czy nie wiem, czy mi się uda w ogóle, bo tak średnio mam 15, 16. Teraz na tych asfaltach nawet i 18 była średnia. No nie wiem. Zobaczymy jak zapadnie wzrok, jakie będą... Zmrok. Jakie będą chęci. Póki co chęci są, fajnie się jedzie.
Mówię, wkurza mnie ten napęd, bo strasznie hałasuje. No i na tym płaskowyżu tutaj strasznie wieje. Rzadko kiedy w plecy. Cały czas mijam takie sielskie wioseczki otoczone uprawami różnej maści. Za bardzo się nie znam na agro tematach. To znaczy, to widzę, że tu jest kukurydza, ale to nie wiem, czy to jest pszenica, przężyto, czy co tam jeszcze. Owiec jeszcze rozróżniam. Do domu jeszcze 190 km. No. A ja po środku pól. Co tam rośnie? Kalafiory. A tak bym sobie z masełkiem zjadł i bułką tartą. Płasko jak stół. Jedyne podjazdy to były na tym wiadukcie nad drogą szybkiego ruchu. Ale dobrze, przyjemnie się jedzie. Zjedzmy sobie banana na moście. To jest pradolina Bzury i Neru. Widziałem znak był nieopodal. Obszar Natura 2000. Także stoję przy sławnej Bzurze. Bzura. Bzurze. Polska język bardzo trudna. A jak oceniam mój nowy nabytek po pierwszych 50 km? No jest to w każdym stopniu rower archaiczny, przestarzały. Nie ma quick release'ów, znaczy tych szybko zamykaczy. Tylne koło trzeba sobie samemu centrować, bo nie wskakuje na tą odpowiednią pozycję. Hak przerzutki to jest ten taki dokręcany na śrubkę, tam się to zawsze obrabiało, także słabo troszkę. Support to jest też ten taki najstarszy. No jedyne co mnie mocno boli w tym rowerze to brak mocowania na bidony, także będę musiał na przyszłość sobie coś właśnie wywiercić. A tak to dosyć przyszłościowy rower, bo rama stalowa na 28-calowych kołach. No ale to w żadnym stopniu nie umniejsza temu rowerowi właśnie, żeby przemieszczać się, żeby przeżywać takie właśnie fajne przygody. Powiem wam, że jakoś bardziej czuję, bardziej doświadczam na tym rowerze takiej przygody. Raz, że trochę właśnie takie jeżdżę ostrożnie, żeby nic mu się tam nie stało. Mi się czasami łańcuch nie urwał, albo żeby coś tam się, nie wiem, nie uszkodziło w nim. No i też to, że właśnie tak wolniej też jadę na nim, to jakby bardziej doświadczam otoczenia. Mogę się na spokojnie rozejrzeć, a nie tylko z klapkami na oczach pędzić przez siebie.
No i ten dreszczyk emocji. Czy zaraz się nic nie rozwali w nim? Mam nadzieję, że nie. Także do Płocka mam 45 km i bardzo słaby czas, bo dochodzi 20. Także dość tego pitolenia tu na moście nad Bzurą i jedziemy dalej. Jadę chyba zrobić zakupy, bo na biwak i tak dalej, bo nie wiadomo co będzie dalej. Właśnie to lubię na takich drogach wymijające tiry. Dlatego wolę boczne. No ale ten wypad jest troszeczkę inny niż wszystkie zakupy zrobione. Mam je w małym plecaczku składanym. Także prowiant na biwak mam zabezpieczony. Mam też jakieś przekąski. No i pozostaje tylko kręcić. Póki co to nawet tereny są nie takie, nawet nie są biwakowe, bo cały czas jadę między polami. Na pewno muszę dojechać do tego Płocka. Już tam powyżej, pewnie mam z 30 km gdzieś, że do zrobienia. No nic, kręcimy. No i temperatura spada. Zarzuciłem bluzę, w nocy ma być 8 stopni. Polski cukier. No i właśnie cukier się podniósł po tej... W sumie nie wiem co to było. Pod Dino. Taki pączek zawijany. Miam, miam, miam. Trochę chyba za szybko jeżdżą, no ale może mam takie odczucie, bo jadę 15 na godzinę. I właśnie tam była tablica, której nie zdążyłem uchwycić. Wjeżdżam do Mazowieckiego. A nawet trochę góreczki się znalazło. Tyłek mnie zaczyna pobolewać dosyć mocno. No dzisiaj nie ubrałem żadnych tam kolarskich spodenek. I siodełko jest też nowe. Nowe, starego typu. A jak już sobie tak narzekam, to jeszcze chciałem powiedzieć, że nadgarstki mnie bolą. I dłonie drętwieją. A ta kierownica nie jest najwygodniejsza, jest prosta, chwyty są plastikowe, twarde, także trochę mi lepiej teraz. No muszę przyznać, że rzeźko jest, a mamy 20 czerwca. Oraz stwierdziłem, że chyba się, jak znajdę coś, rozbiję się przed Płockiem, bo chciałbym Płock zobaczyć za dnia. Bo już tak, no nie po drodze mi do tego Płocka, chciałbym tam zobaczyć
Ostatni raz byłem tam na Wiśle 1200. Czyli 3 lata temu. W ogóle na zjazdach tak zauważyłem, że tylne koło mi zaczęło lekko bić. W sumie tylko jadę po asfaltach, co by było, gdybym jechał jeszcze po jakichś tam polnych drogach. No, możliwe, żebym nie dojechał. No dobra, nawiguję przez Komuta. Tam jest podgląd zdjęć tras różnych. No i na jednej zauważyłem, że są fajne bory sosnowe. Dlatego podjadę jeszcze kawałek. Do Płocka mam 15 km. Także jak podjadę, to będę tam miał pewnie... Ile to jest do tego? No to 7 km będę miał do Płocka, jak podjadę na tamtą miejscówkę. Także plan już się ładnie ułożył. Nic tylko jechać przed siebie. Szybko znaleźć jakąś fajną miejscówkę, rozbić się i spać. I w sumie, bo na tą wycieczkę nie zabrałem w ogóle nic do gotowania, nawet kurde sztućcy nie mam. Bo chciałem wziąć sobie jakąś puszkę, a się zorientowałem, że nawet łyżki nie mam, widelca i tak dalej. Także no zjem to co sobie kupiłem, że bez ciepłego posiłku niestety i kładę się spać. Ale to za chwilę, bo już za bardzo wybiegam do przodu. Jakby co, to już jestem w lesie. Jest piasek. No i mam wąskie opony. Znaczy wąskie, no 38C, ale takie w ogóle jakoś tak się wąsko zwężają strasznie. Dobra, wjeżdżam trochę dalej, żeby nie było tak słychać tych samochodów. Kurde, jak coś szeleści. Ale co to jest? Oho. A to dziki. Dziczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja się nie boję skubany. Mam nadzieję, że mnie jakiś odyniec nie pogoni zaraz. Dobra, szukamy tego miejsca. To jest chyba
najmniej profesjonalne schronienie, jakie chyba zrobiłem. No ale taka charakterystyka tego wypadu. Tu narzuciłem tarpa na rower i wsio. No i przyszpiliłem śledziami. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam było gniazdo mrówek i muszę przenosić obóz. Dochodzi północ. Że jak kładę się spać, jutro pokażę wam mój skromny obóz. W 12:30. Ujechałem się. Ale nic ciekawego nie mam do powiedzenia. Jestem padnięty. Dobranoc. Dochodzi 8. Wszystko według prognoz. W nocy jakoś tak dziwnie ciepło było. Nakryłem się tylko śpiworem, bo jakby się wbił w niego, no to by mnie nie mocno, za mocno grzał. A znowu potem gdzieś, nie wiem, która to była, 2, 3, obudził mnie taki chłód, że szok. Musiałem się znowu, ale w sumie nie wszedłem w ten śpiwór, tylko się tak owinąłem nim. No i tak wytrwałem do godziny 8. Śniadania nie będzie, ale będę przejeżdżał przez Płock, tam na pewno będzie jakiś Orlen i tam wpadnie coś ciepłego i tylko trzeba ruszyć 4 litery. Wczoraj, zanim się położyłem, zanim zjadłem, zanim rozbiłem obóz, to była godzina 1. Jeszcze musiałem przestawiać obóz, bo się okazało, że po środku mojego schronienia było jakieś gniazdo mrówek. I zaczęły wyłazić chmarami z ziemi. Że zniesmaczony tym faktem musiałem przestawić swój obóz. Co już na lekkim podmęczeniu jest nieco irytujące. Także mam 7 km do Płocka. Tam mi się właśnie marzy Orlen. No a potem to już do domu. Już 2 razy telefon musiałem ładować. Tym razem nabrałem powerbanków. Znaczy łącznie mam 30 000 mAh na tej wyprawie. I jeszcze do tego panel słoneczny, którego w sumie nie użyłem. Może teraz go użyję, podładuję ten mały powerbank. No bo ja chyba tam tej trasy nie zapisałem. Musiał wytyczyć na nowo. Także Płock, minę Sierpc, Rypin, Brodnica i Nowe Miasto. Dobra, daję mi i zwijam się. Tak
Teraz patrzę, bardzo blisko drogi się znowu zbiłem. Ile to jest? 10 metrów może. Ogólnie jak tu jechałem, to widziałem dużo śladów. Psów, ludzi. A może to były wilki? Kto wie. Na szczęście dziki już mi nie hałasowały. Choć właśnie jak tu się rozbijałem, to łaziły ostro tam w dole. Po tych liściach dębowych tak hałasowały, że szok. Dobra. Zbieram majdę. Jest i on. Bezimienny. Konsul. Konsul bezimienny. (10 000 mAh) powerbank już mi wysiadł. Zobaczymy, ile się podładuje w trasie. Sam jestem ciekaw. Wow! Za 9, sorry. Dzisiaj będzie cieplejszy dzień o wiele. To jest na plus i nawet noc ma być cieplejsza, ale no to już na noc to będę w domu. Dobra, wyjeżdżam do drogi. I na Płock. Jak zauważyliście, zdjąłem bluzę. Zaczyna się robić ciepło już. A mam nadzieję, że mi się szybko ten powerbank naładuje. Podjazdy dopiero w Płocku.
Zszedłem, podjechałem. Wyjeżdżam z Płocka. Jestem na ścieżce jakiejś rowerowej w Velomazowie. No i tak całkiem elegancko. Ale muszę nogawki ściągnąć, bo... gorąco. Mam nadzieję, że nie odcinek techniczny, bo mój konsul może tego nie wytrzymać. Droga rowerowa. Ogólnie to widzę, że na tej wyprawie to jadę takimi drogami w sumie, którymi bym nigdy nie jechał, czyli takimi właśnie asfaltami. Z dość sporym natężeniem ruchu. Na pewno szybciej się przemieszczam na takim rowerze, ale komfort podróżowania jako rowerzysty to jest marny. Dlatego jak widzę jakiś chodnik, to wolę zjechać na niego. Ale pędzę. Idzie jak szatan. Chyba jest z wiatrem. Powiedziałem, jest z wiatrem i dostałem podmuch w twarz. Coś mi słabo idzie. 30 km i godzinę mamy. Za chwilę 12. Słońce strasznie praży. Jednak wczoraj było rzeźko, ale było idealnie. A dzisiaj to tak jest. Średnio najeżdża. Do tego na tych polach tutaj ten wiatr tak męczy. Minąłem już sierpc. Do ominięcia sierpca jeszcze mi 24 km zostało. A do domu 104. Także dzisiaj mam większą część trasy niestety. No, łącznie 140 km. Że szybka woda, jedziemy dalej. Bo to już nie rano. Najpierw lody, teraz woda. Już takie robię remiksy, że sam w to nie wierzę. Czas na muzykę, bo te asfalty i ten wiatr trochę niszczą mi morale. Facelia. Nauczyłem się.
No, muszę powiedzieć, że z panem konsulem już jesteśmy jak jeden organizm. Nauczyłem się już zmieniać przerzutki, gdzie jak startowałem z Łodzi, no to praktycznie to było bardzo duże wyzwanie. Myślałem, że zaraz coś tam się rozpadnie, bądź pęknie łańcuch. Do tego z przodu przerzutka jest nieindeksowana, także trzeba tam znaleźć ten właściwy punkt, żeby przerzucić z przodu. Opanowałem to do perfekcji, no tylko wkurzają mnie te właśnie świerszcze, nie mogę tego zlikwidować, już nawet nie chce mi się w to bawić, bo podejrzewam, że w środku jest piasta do nasmarowania, może no tu jest, nie ma kasety na 100%, jest wolnobieg, ale na pewno piasta jest sucha i kółka od przerzutki też są pewnie do przesmarowania. No dobra, a jak kilometraż? 63 km już pokonane. Średnia prędkość, o w sumie wolno. Na ten rower 18,6 średnia. Fakt, że większość to asfalty. Jestem na północ od Sierpca. Przede mną Rypin. Do Rypina jakieś 20 km. No dobra. Nawodnię się, bo w słońcu to jest za 30 stopni. Jak jest zimno, to jest zimno, a jak ciepło, to już kurde do przesady. Jeszcze sprawdźmy powerbanka. Skakuję na trzecią kreskę, a był rozładowany totalnie. Fajnie. No proszę Państwa, Rypin. Po Rypinie będzie Brodnica, a już praktycznie jestem w domu. A pan konsul co na to? Tak myślałem. No i wjeżdżam do Brodnicy, a jak Brodnica, to za chwilę Nowe Miasto i będę w domu. Ostatnie 30 km. Wyjeżdżam już z Brodnicy. Teraz czeka mnie taki dosyć słaby odcinek drogą wojewódzką numer 15. Czyli duży ruch, dużo wypadków. I potem tam będę odbijał w lewo za jeziorem Bachotek. W sumie na mapie widziałem taki odcinek, w którym nie jechałem jeszcze. Że chyba pojadę sobie tu bokiem niż to 15. O, ale chamskie piaski. Jest to oponą. Zresztą noga już też nie podaje. Za transport 0, za kuriera 0, a to co przeżyłem na tej przygodzie to jest bezcenne. Ujechałem się. Rower też już dogorywa. Ale jak już blisko domu, to na tych ścieżkach tu 25-26 na godzinę jadę.
to by było na tyle. Dzięki, że dotrwałeś do końca i zapraszam na kolejne filmy.